Dzisiaj film na temat niezwykłego zioła, a jest to wrotycz. Naczytałam się właśnie dzisiaj rano wielu papierów naukowych, to znaczy badań naukowych na PubMedzie i wrotycz był nawet przebadany dokładnie i wszystkie inne gatunki z tej grupy Tanacetum, to jest Tanacetum vulgare, są jeszcze inne rodzaje, to jest wszystko z rodzaju kwiatów astrowatych. I wrotycz jest niezwykły. Tutaj w angielskojęzycznym świecie zielarskim nie jest on tak dobrze znany, ale to wszystko u mnie się zaczęło od polskich youtuberów, którzy używali wrotyczu w ogrodzie, ale wrotycz jest także używany jako zioło lecznicze. I dzisiaj Wam opowiem o wszystkich właściwościach leczniczych wrotyczu i zrobimy maść na wszystko, która była przebojem lata, tego właśnie lata, ze względu na to, że jedna z popularnych zielarek na Instagramie rozpropagowała maść na wszystko wrotyczową, a także ocet, który używamy jako tonik i o tym Wam właśnie opowiem dzisiaj. Zapraszam. Do zrobienia maści wrotyczowej potrzebujemy świeży wrotycz. Mój był zebrany chyba w czwartek, a może w sobotę, nie pamiętam. Kilka dni temu i trochę się podsuszył, ale takiego też można użyć. Będziemy potrzebować olej kokosowy, olej z czarnuszki i jakieś naczynko, na przykład takie małe słoiczki, ja nawet użyłam kieliszka i jakiś garnek, żeby to zrobić w kąpieli wodnej. I po prostu musimy obciąć trochę kwiatków wrotyczowych. Mogą być także liście. I proporcje kwiatów do oleju kokosowego według tego przepisu z Instagramu są 1:1. Ja mam pewne modyfikacje, które po spróbowaniu tej maści chcę wprowadzić. O tym Wam powiem za chwilę, ale w tym momencie, jeżeli chcemy na przykład użyć łyżkę oleju kokosowego, to bierzemy około łyżki kwiatów i wkładamy je do jakiegoś pojemnika w ten sposób. I teraz wkładamy taką samą ilość oleju kokosowego do tego słoika. Także taką ilość, żeby po rozpuszczeniu ten olej po prostu pokrył kwiaty. Dodam jeszcze trochę. Olej kokosowy ma to do siebie, że on się rozpuści, ale jak go wstawimy do lodówki, to zastygnie i będzie gotowa maść. Nie musimy używać żadnego wosku pszczelego, nic takiego, tylko sam olej kokosowy. Ale ten przepis podaje, że podgrzewamy ten olej w kąpieli wodnej tylko do momentu rozpuszczenia się. Ja mam pewne wątpliwości co do tego, co do czasu maceracji także. Ten słoik wkładamy do kąpieli wodnej, czyli jakiegoś garczka na przykład. Podgrzewamy i przepis mówi do momentu rozpuszczenia się oleju kokosowego. W czasie jak ten olej kokosowy się rozpuszcza, to powiem Wam, że wrotycz ma działanie przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe, przeciwpasożytnicze, przeciwzapalne. Nawet jest, jeżeli brany jest wewnętrznie, to przeciwcukrzycowe, rozkurczowe. Ma wszechstronne działanie. Także zewnętrznie będzie działał przeciwbakteryjnie, przeciwwirusowo, na przykład na opryszczkę, na przykład na łuszczycę skóry, na przykład na trądzik, atopowe zapalenie skóry, jakieś łojotokowe zapalenie skóry, wszelkie zmiany skórne, ale wypróbowałam tę maść i myślę, że można ją ulepszyć. Wrotycz ponoć także działa na trudno gojące się rany, oparzenia, jakieś owrzodzenia, także na skórę taka maść będzie dobra, ale aby wydobyć te wszystkie składniki aktywne, to
Ja spróbuję zrobić tak, jak zawsze robiłam ze wszystkimi moimi ziołami i zastosować olej z oliwek i po prostu macerować to zioło przez miesiąc co najmniej, jeśli nie dłużej. Możemy to zrobić w ciągu lata na parapecie, na słonecznym parapecie, a w ciągu jesieni i zimy i wczesnej wiosny możemy podgrzewać na przykład w slow cookerze albo włączyć funkcję jogurtu, jeżeli macie jakąś maszynkę do robienia jogurtu, która daje łagodne ciepło, to też, ale taka maceracja przez kilka minut i potem odstawiamy to na dobę, to moim zdaniem nie wydobywa wszystkich składników czynnych z zioła. Jeśli kiedyś słyszeliście, że wrotycz jest trujący, to są takie głosy, ponieważ zawiera tujon, ale tujon nie rozpuszcza się w wodzie, więc te trujące efekty to są tylko przy nalewkach, jeżeli jest to wyciąg spirytusowy albo alkoholowy i w dużych dawkach. Były badania na zwierzętach, którym podawano i nic z tym zwierzętom się nie stało, także nie jest to całkowicie prawda, ale oprócz tujonu i zależnie od regionu świata, w którym ten wrotycz rósł, na przykład gdzieś w Norwegii, czy gdzieś w Hiszpanii, czy w Polsce, skład się zmienia. Cała lista tutaj z jednego tego badania naukowego, tu wam podam, jest cała długa lista składników, które on zawiera. Zawiera także kamforę, różne związki, różne przeciwutleniacze, związki fenolowe, co tylko chcecie. Ma 180 czy 240 różnych składników czynnych, także nie tylko tujon. I na przykład z niektórych rejonów świata tego tujonu nie ma w ogóle, albo jest go bardzo mało, a inne składniki czynne przeważają. Także nie bójcie się herbatek z wrotyczu. Tutaj na przykład Matthew Wood, mam jego książkę o ziołach, mówi, że jedna kobieta jechała w samochodzie, w którym leżał wrotycz i doznała skurczów macicy, które minęły po usunięciu wrotyczu z samochodu. Nie wiem, czy to do końca tak działa, także bądźcie ostrożni. Tutaj na zachodzie tak jakby nie doceniają właściwości wrotyczu. W Polsce na pewno bardziej go doceniamy, ale powiem wam także o innych historycznych użyciach wrotyczu, na przykład z Syrii albo z Rosji. No widzę, że mój olej się rozpuszcza. Zobaczymy, co teraz. No, jak widzicie, woda w garnku się jeszcze nie gotuje, ale olej kokosowy rozpuszcza się w temperaturze 25 stopni. Także już się rozpuścił, ale zobaczcie, nie dodałam tutaj jeszcze tego oleju z czarnuszki, to dodajemy później, ale zobaczcie, jaki jest kolor. Ten żółty kolor wrotyczu przechodzi bardzo szybko do oleju kokosowego. No i przepis mówi, trzymamy tak przez kilka minut do momentu rozpuszczenia się oleju kokosowego, więc wyłączam grzanie. No i teraz ten słoik będziemy trzymać do jutra przez dobę, żeby się zmacerowało. Jak ten olej troszkę przestygnie, dodajemy łyżkę oleju z czarnuszki. Olej z czarnuszki sam w sobie ma działanie na wszystko. Musi być tłoczony na zimno, najlepiej bio. Też jest koloru żółtego, ale już wiemy, że kolor z wrotyczu przeszedł do roztworu olejowego. I podobno ten olej z czarnuszki wzmacnia działanie wrotyczu. Ja mam tylko pewne obiekcje na temat, tak jak powiedziałam, czasu. Także ja bym, jeżeli użyłam oleju kokosowego, to bym podgrzewała przez dłuższy czas. Konsultowałam się też z koleżanką zielarką i ona też była takiego zdania, że podgrzewamy przez dłuższy czas, ale nie w za wysokiej temperaturze, więc by poszedł na parapet, na słoneczny parapet na miesiąc. I mogę także użyć oliwy z oliwek i zostawić to jako olej. Niekoniecznie musi być maść, ale olej kokosowy nam wyprodukuje właśnie taką maść. Czyli po dobie, według tego przepisu, odcedzamy to wszystko przez gazę albo przez gęste sitko, wlewamy do pojemników, wstawiamy do lodówki. Teraz ten słoiczek ja trzymam sobie w łazience i on jest w takiej konsystencji właśnie takiego mazidła i smaruję zmienione miejsca na skórze właśnie 2 razy dziennie tą maścią.
Muszę powiedzieć, że tak, działa, ale nie działa zbyt silnie. Działa porównywalnie z moimi innymi olejami, jak na przykład nagietkowym albo związówki błotnej, ale ja chcę po prostu wydobyć więcej z tego zioła, bo wiem, że jest tego warte i wiem, że ma silne działanie na przykład przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze, przeciwwirusowe, ale taka krótka maceracja być może, moim zdaniem i mojej koleżanki, nie wydobędzie wszystkich składników czynnych. Zioło w rotyczu możemy także zalać bio-octem jabłkowym w proporcji 1:5, czyli 1 część ziela i 5 części octu. Odstawiamy to na 2 tygodnie do maceracji i używamy w takim stanie, jaki jest, albo rozcieńczonych, na skórę jako tonik, który działa dobrze na przykład na opryszczkę, na trądzik i inne zmiany skórne. To jeszcze muszę wypróbować, ale w tym momencie nie mam octu jabłkowego. Jak kupię, to Wam pokażę. Taką maść, a zwłaszcza taki ekstrakt z rotyczu możemy używać także na skręcenia, zwichnięcia i zerwanie więzadeł, a wewnętrznie na cukrzycę typu 1, a nawet na nadciśnienie według tych badań, które właśnie czytałam dzisiaj rano. Angielska nazwa w rotyczu to tansy i ta nazwa pochodzi z języka greckiego atanazja, który oznaczał nieśmiertelność, a to podobno dlatego są 2 wersje. W jednej wersji jest to dlatego, że kwiaty nie więdną, tylko się zasuszają w takim stanie, jaki były, a druga wersja, która pochodzi z badań naukowych, z PubMedu, mówi, że kwiaty w rotyczu wkładano, czy nasiona zasiewano w trumnie pomiędzy ubraniami zmarłych osób i zapewniano im to życie wieczne i nieśmiertelność. Być może jest to dlatego, że wrotycz odstrasza szczury i inne gryzonie, a także jest konserwantem i w niektórych krajach kwiaty wrotyczu są stosowane do konserwowania mięsa i ryb, a także do nadawania im smaku i aromatu. Jest on trochę gorzki, ale oni to lubią i właśnie używają to do konserwacji mięsa i ryb. Wrotycz odstrasza także mrówki, a w Syrii tradycyjnie jest nazywany Hasheshet el-Dud i jest stosowany na pasożyty, goi rany, na choroby neurologiczne i weneryczne, na kaszel, na zapalenie żołądka i układu oddechowego. W Rosji natomiast przez długi czas był używany na biegunki i pasożyty, na potnie i przeciwgorączkowo, zewnętrznie, tak jak powiedziałam, na zwichnięcia, skręcenia, opuchliznę i urazy, a wewnętrznie na reumatyzm, anemię, wysoki cholesterol, nerki i migreny. Używany jest także jako zamiennik cynamonu i imbiru, czyli do nadawania aromatu potrawom. I właśnie w Rosji do konserwowania mięsa, ryb i aby nadać aromat różnym napojom. Jest także liść i kwiat, jest także stosowany jako zamiennik herbaty w niektórych krajach albo chmielu w piwie. Był także stosowany dla bydła, aby właśnie działać przeciwpasożytniczo, na świerzb, a nawet na osteoporozę. Te badania naukowe, które czytają, wspominają także działanie przeciwrakowe, ale jest to in vitro, czyli w probówce. Także ja bym była ostrożna ze stosowaniem przeciwrakowym, bo to było po prostu stosowanie in vitro. Ale wiecie co, moja konkluzja z czytania tych badań naukowych była taka, że oni po prostu szukają, żeby wyizolować jeden składnik z wrotyczu i stworzyć z niego lek. Tak właśnie te sponsorowane badania naukowe działają, że ktoś daje pieniądze, żeby ci naukowcy właśnie wyizolowali na przykład jeden składnik czynny, który oni potem mogą opatentować i sprzedawać jako lek. I te badania mówią także o regulacji układu odpornościowego, higienie jamy ustnej, na przykład, że zabija Streptococcus mutans, który powoduje prawdopodobnie próchnicę albo zapalenie dziąseł w jamie ustnej, a także stosowany na choroby wątroby. Także widzicie, wrotycz jest nie tylko wspaniały dla ogrodu, ale także dla naszego zdrowia.
I jeżeli nie możecie go nigdzie znaleźć, to posiejcie sobie nasiona wiosną, tak jak ja to zrobiłam. I w tym momencie zbieram mój własny wrotycz z działki. Pachnie trochę jak chryzantemy, a to nie jest wcale dziwne, bo zawiera te same związki, które zawierają właśnie chryzantemy. Dla mnie pachnie bardzo ładnie. Może sobie dodam do mięsa, żeby nadać aromatu.